pewnie jakoś przejedziesz. Mówią, że jak uczysz się latać, to pierwszego drona prawdopodobnie rozbijesz albo popsujesz. Firma DJI słynie z produkcji świetnych kamerek sportowych, gimbali, no i przede wszystkim dronów. Od 2 lat produkują kompletny system do rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, który nazywa się Avinox. Od dawna chciałem zrobić film o tym napędzie, ale nie miałem dostępu do roweru z Avinoxem. Kolega Łukasz trochę przypadkowo wszedł w posiadanie roweru marki Crestline. Zrobił nim 500 km w terenie, po wygenerowaniu pierwszych rys i obić był gotów pożyczyć mi swoją zabawkę na 1 dzień. Dzień zamienił się w tydzień. Silnika Avinox nie udało mi się popsuć, ale za to silnik popsuł ten rower. Zapraszam na długo przez Ciebie wyczekiwaną recenzję napędu DJI Avinox. Dzisiaj, jak to zwykle u mnie, będą fakty, ciekawostki i brutalna prawda o tym napędzie. Omówię cały system: silnik, baterię, ładowarkę, kontroler oraz aplikacje. Podzielę się również wrażeniami z jazdy i dam Ci znać, czy warto już kupić rower z systemem Avinox. Odpowiadam przede wszystkim na Twoje pytania, które zadałeś pod moją rolką na Instagramie. Dziękuję Ci bardzo za te pytania. Jakie są parametry silnika Avinox? Moc nominalna silnika to 250 W, ale moc maksymalna to aż 1 kW, czyli 1000 W. Maksymalny moment obrotowy to 105 Nm w trybie turbo i aż 120 Nm w trybie boost, który aktywujemy przyciskiem na bezprzewodowym manipulatorze zamocowanym na kierownicy. Czy silnik podczas pracy bazuje tylko na czujniku kadencji? Nie, to są internetowe mity. Silnik Avinox ma wiele czujników, a mianowicie akcelerometr, żyroskop, barometr, kompas, czujnik momentu obrotowego, czujnik mocy i czujnik prędkości. Dane z tych czujników są wykorzystywane do sterowania wspomaganiem rowerzysty. Czy newtonometry w Avinox są tak wartościowe jak w innych silnikach? Bazując na moich odczuciach, jak najbardziej tak. Silnik jest bardzo mocny i solidnie nas wspomaga nawet na bardzo stromych podjazdach. Zdecydowanie czuć, że mamy pod nogą te 105 Nm. Gdy odpalimy tryb boost, to przy odrobinie wprawy możemy atakować nawet strome i długie schody. Jaki jest dźwięk tego silnika? Czy jest głośny? Nie jest głośny. Jak na tak wysoką moc, to jest zaskakująco cichy, nawet na najmocniejszym trybie turbo. Co więcej, dźwięk silnika jest bardzo przyjemny. Lubię słyszeć ten dźwięk, zwłaszcza przy wyższej kadencji. Czy Avinox generuje opór podczas kręcenia korbą? Oj tak, niestety tak, ale to jest temat bardziej złożony. Pierwsze silniki, te które miały jeszcze logo DJI, kręciły się bardzo lekko i stawiały minimalny opór podczas jazdy bez wspomagania. Niestety niemiłosiernie grzechotały podczas zjazdów. Producent wprowadził zmiany i najnowsze silniki, gdy są nowe, to nie grzechoczą, ale silnik jest dużo ciaśniej spasowany i ma spore opory wewnętrzne. Korba obraca się ciężko, opory są duże i powrót do domu bez wspomagania będzie dużo bardziej odczuwalny niż na rowerze z napędem od firmy Bosch, TQ, Shimano, Panasonic czy dajmy na to Fazua. Czy silnik współpracuje z przerzutką SRAM? Tak, bardzo dobrze współpracuje. Potrzebujemy zakupić kabel, który produkuje SRAM. Jest drogi, koszt to ponad 600 zł. Kabel zapewnia nam zasilanie do przerzutki i komunikację z silnikiem. Podczas toczenia się na rowerze, gdy nie pedałujemy, możemy zmieniać biegi, a system automatycznie zakręci zębatką na czas zmiany przełożenia. Działa to świetnie. Na dzień nagrania tego materiału nie mamy do dyspozycji automatycznej zmiany przełożeń. Jaki typ korb pasuje do systemu Avinox? Do Avinox pasują korby w bardzo popularnym standardzie ESIS. Niestety ten silnik nie wykorzystuje technologii crank stop. Wnikając w szczegóły, dla przykładu przykręcając korbę do innego nowoczesnego silnika, opiera się ona w pewnym momencie na osi silnika. W Avinox musimy uważać, aby nie przesadzić z momentem dokręcania. IFER-TIN, producent korb, ostrzega, że częsty montaż-demontaż korb w silniku Avinox powoduje, że z czasem ich osadzenie się pogłębia. Pewnie z czasem to poprawią. Czy silnik pracuje na napięciu 48 V? Producent zdecydowanie nie chwali się tym, na jakim napięciu działa ich system.
Trzeba mocno pogrzebać w dokumentacji, aby dowiedzieć się, że silnik niestety pracuje na niskim napięciu 36 V, tak jak Panasonic, Bosch czy Shimano. Niskie napięcie powoduje problemy z przenoszeniem dużych mocy, wymusza stosowanie grubszych kabli zasilających, powoduje grzanie się styków, generuje straty w systemie, utrudnia szybkie ładowanie. Bardzo mnie to dziwi, że DJI zbudowało system na niskim napięciu 36 V, zwłaszcza że budowali system od zera. Z punktu widzenia technika elektryka duży błąd. Dlaczego nie można ładować baterii bezpośrednio z ładowarki? Wtyczka pasuje. Nie wiem, jeśli ty wiesz, to proszę powiedz mi w komentarzu. Na chwilę obecną, podłączając baterię do ładowarki, nic się nie dzieje. Nie możemy naładować baterii poza rowerem, co jest wybitnym rozczarowaniem. Być może, co jest mało prawdopodobne, bateria nie posiada wystarczająco rozbudowanego BMS-u. Aby naładować baterię, musi być ona podłączona do silnika i baterię możemy ładować tylko poprzez port ładowania umieszczony w ramię roweru. Na chwilę obecną to porażka. Być może wyeliminują ten problem za pomocą aktualizacji. Czy wymiana baterii w rowerze Crestline jest łatwa? Nie jest ani szybka, ani łatwa. Łatwo to się wymienia baterię w specu lewo. Pozwól, że zaprezentuję Ci cały proces. Na początek musimy odkręcić kontroler i odpiąć od niego wtyczkę. Następnie odkręcamy śrubę, która mocuje bardzo długą baterię, która sięga aż do główki ramy. Potem musimy odwrócić nasz ciężki rower. Odkręcamy dwie śruby trzymające osłonę silnika. Odkręcamy dolne mocowanie baterii, a następnie wysuwamy baterię, niestety ciągnąc ją za wtyczkę. Montaż baterii odbywa się w odwrotnej kolejności. Jakie są parametry baterii Avinox? Baterie występują w dwóch wersjach. 800 Wh, smukła i bardzo długa, oraz 600 Wh o identycznym przekroju, ale krótsza. Długość 435 mm. Taki kształt baterii pozwala budować rowery z bardzo smukłą rurą dolną, ale niestety to winduje środek ciężkości roweru, zwłaszcza w przypadku wersji o pojemności 800 Wh. Masa baterii wynosi odpowiednio 3,75 kg oraz 2,9 kg dla tej mniejszej. Świetne wyniki. Obie mają obudowy wykonane z aluminium, baterie wyglądają bardzo solidnie. Jaki jest zasięg roweru na dużej baterii 800 Wh i maksymalnym wspomaganiu? Nie lubię bazować na danych katalogowych, dlatego zabrałem rower na test do Myślenic. Podczas testu używałem wyłącznie trybu turbo i zrobiłem 1525 metrów przewyższenia na dystansie 40 km w czasie niespełna 2 godzin. To bardzo dobry wynik, mając na uwadze, że dosłownie byłem windowany przez rower pod górę. Przy jakim stanie naładowania odczujemy spadek mocy silnika? Spadek mocy poczujemy dopiero, gdy na wyświetlaczu pojawi się 6%. Znam systemy, które robią game over i odłączają zasilanie już przy 5%, a Avinox dawał wspomaganie aż do samiusieńkiego końca. Nawet gdy miałem wskazanie 0%, to silnik nadal działał, ale generował jedynie 20 Nm i 100 W mocy. Reasumując, zasięg świetny, nie odstający zupełnie od konkurencji, pomimo dużych oporów wewnętrznych silnika i pracy systemu na standardowym, niskim napięciu 36 V. Czy na delikatniejszym wspomaganiu będziemy w stanie robić większe dystanse i przewyższenia? Z pewnością. Fizyki nie da się oszukać. Jeśli zredukujesz moc i moment obrotowy, to zajedziesz dalej. Dużo dalej. Czy ładowarka od systemu Avinox jest dobra? Nie jest dobra. Jest rewelacyjna. Jest krótsza, niższa i węższa od ładowarki Boscha, a potrafi ładować prądem 3 razy większym. Maksymalny prąd ładowania to aż 12 A. Standard u konkurencji to 4 A. Ładowarka jest świetnie wykonana, ma długi kabel, uszczelnioną wtyczkę i masę jedynie 1088 gramów. Czy tak mocna ładowarka będzie w stanie współpracować z swoim powerbankiem w aucie albo z moją małą przetwornicą od Victrona? Tak, baterię ładujemy z maksymalną mocą 508 W. Moja przetwornica w patakamperze radzi sobie z nią dosłownie na styk. Aby ładować Avinoxa, muszę wyłączyć lodówkę i pogasić wszystkie światła na salonach. Dlaczego czas ładowania baterii 600 Wh jest identyczny jak baterii 800 Wh? Znowu fizyka.
tylko duża bateria 800 Wh akceptuje maksymalny prąd ładowania o natężeniu 10,8 A. Mniejsza ma mniej ogniw i pozwala na ładowanie mniejszym prądem. Dla obu baterii czas ładowania jest imponujący. Od 0 do 75% naładujemy naszą baterię w 90 minut. Co na to Bosch? Jeszcze nie wiem. Bosch goni Avinoxa z mocami i momentami obrotowymi. Musi więc podgonić z ładowarką. Avinox pokazał, że się nie da. Dużo najnowszych rowerów na Boschu ma niewyjmowalną baterię, więc szybka ładowarka to absolutny must have. Dlaczego kontroler w Avinoxie jest cały czas ciepły? 24 godziny na dobę. Nawet wtedy, kiedy nie używamy roweru od dłuższego czasu. Zapewne dlatego, że to mały komputer, który cały czas pracuje i niestety zużywa w stopniu śladowym energię z naszej baterii. Po zamontowaniu karty SIM kontroler jest cały czas podłączony do internetu oraz aktywna jest lokalizacja GPS. Z dowolnego miejsca na Ziemi możemy sprawdzić aktualny stan naładowania baterii oraz lokalizację naszego roweru. Możemy go nawet zdalnie wyłączyć. Czy dwucalowy wyświetlacz na kontrolerze jest dotykowy? Tak, jest dotykowy i działa świetnie. Większość parametrów możemy ustawić bezpośrednio w rowerze. Ilość funkcji i opcji jest przytłaczająca. Jeśli lubisz klikać i lubisz bajery, to nie będziesz narzekał. Kontroler ma wbudowany port USB-C, z którego możemy na przykład naładować nasz telefon z mocą aż 65 W. Czy mamy jakiś czujnik w kontrolerze? Tak, mamy wbudowany barometr, kompas, czujnik temperatury i czujnik natężenia oświetlenia. Dane z tych czujników mogą być wyświetlane na ekranie. Czujnik natężenia oświetlenia automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza, ale możemy też jasność ustawić samodzielnie. Wyświetlacz jest jasny, czytelny, dobrze wykonany i bardzo ładny. Czy do systemu jest dostępna aplikacja? Oczywiście, nazywa się Avinox Ride i jest bardzo dobra. Możemy dostosować tryby wspomagania silnika, dostosować co będzie wyświetlane na ekranie w rowerze, sprawdzić logi z naszych przejazdów, zrobić aktualizację systemu, sczytać błędy itd. itd. Czy system ma wbudowane zabezpieczenie antykradzieżowe? Tak. Mamy wbudowany alarm i dostaniemy powiadomienie w przypadku kradzieży roweru. Za pomocą aplikacji będziemy mogli śledzić jego położenie. Rower możemy odblokowywać za pomocą PIN-u, który wprowadzamy na wyświetlaczu, albo za pomocą telefonu, który działa jako klucz, gdy jest w zasięgu działania komunikacji Bluetooth. Czy to prawda, że możliwa jest integracja systemu z dronami DJI i z kamerą Osmo Action? Nie miałem czasu sprawdzić możliwości łączenia roweru z dronem, ale łatwo możemy podłączyć kamerę DJI, aby potem na filmie widzieć na przykład prędkość jazdy. Za pomocą manetek na kierownicy możemy też włączać i wyłączać nagrywanie. Wow! Czy mamy wbudowaną nawigację? Na dzień nagrania tego materiału ja nie umiałem się nawigować za pomocą systemu Avinox. Moje wrażenia z podjazdów. Czy silnik zrywa łańcuchy? Tak, silnik jest tak mocny, że podczas zwyczajnego podjazdu zerwałem łańcuch. Trzeba mieć na uwadze, że większość e-bike'ów ma napęd kaseta, łańcuch, przerzutka zaprojektowany z myślą o rowerach analogowych. Używanie ich w połączeniu z mocnym silnikiem i jazda na mocnych trybach powoduje szybkie zużycie drogich komponentów. Czy silnik ma tak dopracowany soft jak na przykład słynący obecnie za wzór Bosch generacji 5? Na chwilę obecną nie. Silnik działa fantastycznie, ale według mnie kontrola silnika poprzez rowerzystę za pomocą pedałów jest kapkę lepsza w Boschu. Ale jak na tak małe doświadczenie DJI w e-bajkach, to i tak jest rewelacja. Nawet na najmocniejszym trybie z łatwością ruszamy, podjeżdżamy pod strome wzniesienia, czy napędzamy się na wyjściu z zakrętów. Jest bardzo dobrze. Czy do dużej mocy można się przyzwyczaić? Oczywiście. Choć ja raczej na co dzień zredukowałbym moc silnika do np. 800 W, a moment obrotowy do 90 Nm w celu wydłużenia żywotności napędu. Ale oczywiście jazda na mocnych trybach jest uzależniająca. Tak czy siak masz wybór, bo możesz z łatwością wyregulować maksymalną moc, moment obrotowy, wspomaganie, długość trwania overrun, czyli samokręcenia zębatki po odpuszczeniu nacisku na pedał. Wrażenia ze zjazdów. Czy silnik stuka, grzechocze podczas jazdy na nierównościach? Według mnie motor jest mega cichy.
Ten silnik ma przebieg prawie 600 km i nic w nim nie grzechocze podczas zjazdów po wyboistych trasach. Czy warto używać turbo podczas zjazdów? Ja bardzo lubię, bo to pozwala na szybkie przyspieszanie na wyjściu z zakrętów. Podczas testów w Myślenicach jednak nie cisnąłem maksymalnie na korby, bo bałem się kolejnego zerwania łańcucha. Fizycznie nie miałem więcej spinek w plecaku i nie chciałem zostać gdzieś na trasie z łańcuchem w rękach. Czy każdy rower z systemem Avinox jest lekki? Nie, na masę roweru ma wpływ o wiele więcej niż tylko masa silnika i baterii. Przykładowo ten piękny, butikowy Crestline, gotowy do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, ma masę aż 24,5 kg. I to jest normalna masa roweru enduro z dużą baterią, z jazdowymi oponami, wkładkami, karbonową ramą i skomplikowanym zawieszeniem. Ja wiem, że Unflow jest lżejszy, ale Unflow to jest ścieżkowiec, a to jest pełnoprawne enduro dedykowane do pokonywania najtrudniejszych tras na świecie. I na koniec obsługa posprzedażowa i moje wnioski. Czy w Polsce jest serwis Avinox? Z tego co mi wiadomo, to jeszcze nie. W przypadku problemów z silnikiem wysyłamy prośbę o wsparcie poprzez aplikację. Czasami do wiadomości trzeba załączyć logi z ewentualnych błędów. W przypadku awarii komponentów Avinox przesyła do nas nowe części na podmianę, a nasz mechanik je wymienia. System to nowość na polskim rynku, więc jeżeli ty, widzu, masz już doświadczenie z reklamacją Avinoxa, to proszę podziel się z nami twoją wiedzą w komentarzu. Czy warto kupić rower z systemem Avinox? Czy to jednak nadal kot w worku? W mojej ocenie warto. Jest to świetny, kompletny system. Będzie pan zadowolony. Czy jak masz rower na innym systemie, to jesteś przegrywem? Nie, no coś ty. Rower to nie tylko silnik i bateria. Ważna też jest dobra rama i pozostałe komponenty. Ale trzeba przyznać, że DJI postawił konkurencję do pionu. Europejscy producenci muszą cisnąć, aby nie zostać za bardzo w tyle za Chińczykami. A ty co myślisz o tym Avinox? Chciałbyś rower na tym systemie? Przesiadasz się niebawem, czy zostajesz ze swoim, innym? Daj proszę znać w komentarzu, co ty o tym wszystkim myślisz. Jeżeli materiał ci się podobał, to będę wdzięczny za subskrypcję kanału i łapkę w górę pod filmem. Zdrówka i uważaj na siebie. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!